Dzień dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę dzisiaj z Wietnamu, a konkretnie z wyspy Phu Quoc. Już wiecie, że tu jestem, ale dzisiaj chcę wam tej wyspy odrobinę pokazać i chcę wam opowiedzieć, co warto tutaj zobaczyć, dlatego że według mnie jest to naprawdę super opcja na bardzo egzotyczne i dość tanie wakacje. Lecimy. Siemandero kochani, jesteśmy w kolejnym kraju, znowu jestem z mamą Gosią, nagrywamy program. Gosia, gdzie jesteś? Na wyspie Phu Quoc. Właśnie doleciałyśmy, mędlujemy się w hotelu, chłopcy już nas tutaj nagrywają, a hotel jest super. Była to bardzo ciężka i bardzo intensywna podróż. Hello! Hello. Ale już jest super, jest pięknie, jest egzotycznie i jest tak zielono. I co, Gosia? Jak Gosi powiedziałam, że Wietnam, słuchajcie, to Gosia, jakby to jakaś Kostaryka, ale Wietnam, to może nie polecę. A powiem wam, że klimat jest bardzo podobny jak w Kostaryce tutaj na tej wyspie i ogólnie... Cudowna. No, już jest zachwyt. Jak zwykle, jak ze wszystkim. Trzeba jak dziecko za rączkę, a potem już jest wielka radość. Nie, bardzo ładnie. Jest prawda, Maciek, że jest bardzo ładnie? Jest pięknie. Jest pięknie i jest tak super ciepło. Super nie ciepło. Tak jak w Polsce 40 stopni. No i zaczynamy, kochani, naszą podróż po wietnamskiej wyspie Phu Quoc. Będziemy zwiedzać, plażować, zajadać się lokalnymi przysmakami, popijać wodę kokosową, poznawać mieszkańców i, uwaga, śpiewać karaoke. Ale przede wszystkim będziemy nagrywać i cieszyć się każdą chwilą. A dla Was, oprócz pięknych widoków, będę miała też garść informacji o tym, co warto tutaj zobaczyć i jak zorganizować taką piękną podróż tanio i na własną rękę. Zadzieram kiece i lecę. Zapraszam. Kochani, wyspa Phu Quoc, chyba mało znana nadal w Polsce, chociaż latają czartery z Polski, są też opcje all inclusive, nie polecam, ale są. Natomiast według mnie wyspa, na którą warto zwrócić uwagę, szukając egzotycznych wakacji, ale takich w miejscu dość czystym i bezpiecznym. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem tutaj już jakiś czas z przerwą. Wróciłam tu już drugi raz, ale to jest skomplikowana historia, to możecie sobie obejrzeć na live'ie, który zrobiłyśmy z moją mamą Gosią. Natomiast teraz jestem tutaj po raz drugi i powiem wam, że naprawdę wyspa ma bardzo dużo do zaoferowania. To znaczy, z jednej strony jest to wyspa taka typowo resortowa, piękne plaże, palemki, góry, piękne miasto, dużo rzeczy do zobaczenia takich bardzo typowych na wakacje, ale jest tutaj też dużo prawdziwej Azji. Także jeżeli ktoś ma ochotę na wakacje, takie bezpieczne, czyste i takie typowo relaksujące, ale też chciałby troszkę zobaczyć czegoś innego, poznać nową kulturę, spróbować nowych smaków, powąchać nowych zapachów też, to myślę, że to jest naprawdę fajna opcja, dlatego że na miejscu jest bardzo, bardzo tanio. Jedyny problem to oczywiście loty, ale o tym za chwilę, bo najpierw chcę wam pokazać odrobinkę moich nagrań. Pierwszą część tego wyjazdu spędziłam z ekipą programu, który nagrywam, już wiecie, że nagrywam program dla telewizji, a potem wróciłam tutaj jeszcze na chwilę, żeby odpocząć i jestem tutaj teraz po raz drugi i nagrywam dla Was troszkę tak bardziej na spokojnie. Będę te obrazki trochę łączyć, te, które zrobiłam będąc z nimi i te, które robię teraz dla Was i mam nadzieję, że uda mi się pokazać Wam trochę tego piękna i może namówić Was na taką właśnie podróż. Lecimy! Jest Long Beach, jedna z najdłuższych plaż w kraju i najdłuższa tutaj na wyspie, taka najbardziej popularna, jeżeli chodzi o hotele, resorty. To jest w ogóle nasz hotel, a tutaj jest tak, są palemki, jest naprawdę bardzo ładnie, jest kilka fajnych restauracji, barów, knajpek. Zbieramy się do nagrywania, słuchajcie, będziemy jeździć po wyspie dzisiaj, nagrywać dużo fajnych rzeczy, mam nadzieję, które zobaczycie w programie, natomiast teraz sobie urządzamy spacer poranny z Gosią. I co, podoba Ci się? Bardzo, przepięknie jest. A jaka woda? Woda jak zupa, ale trochę jest inna ta plaża, co? Niż w Europie? Czy dla Ciebie to wszystko jedno? Nie, a poza tym piękna jest plaża. Piękna, długa, szeroka. Bardzo ładnie jest. No i nie ma ludzi. nie ma ludzi, ale no jesteśmy w
rainy season, czyli w takim niskim sezonie, gdzie pada deszcz po prostu. Natomiast mnie się bardzo podoba, bo jest bardzo dużo zieleni na tej plaży i to jest taka naturalna zieleń, nie jakieś sadzone palmy, tylko po prostu widać, że tutaj był las, trochę go wycięli. Tak, trochę go wycięli, żeby postawić hotele, ale ogólnie jest naprawdę bardzo uroczo. Plaże i piękno natury to jedna rzecz, kochani, dość taka oczywista, przylatując na wakacje, gdziekolwiek. Szczególnie do Azji chyba. Natomiast jest tutaj też dużo innych super fajnych rzeczy, bardzo ciekawych, bardzo interesujących, czasem smutnych. Chcę Wam to wszystko dzisiaj pokazać, zachęcić Was, a potem na nocny market, więc ten market też Wam pokażę. To jest taki typowy azjatycki market, gdzie można kupić pamiątki, kupić ubrania, bardzo oryginalne, tanie, ale też przede wszystkim najeść się pysznych azjatyckich przysmaków, więc to będziemy dzisiaj czynić. Wsiadamy w naszą taksówkę, fajna co? I ruszamy w miasto nocą. Czeka na nas ogrom smaków, zapachów i kiczowatych pamiątek z Azji, jak sądzę. Jak widzicie, sporo się tutaj dzieje, nudy nie ma. Lubicie takie klimaty, czy wolicie jednak przy resorcie i pod palemką? Kolejny dzień. Zaczynamy od wypożyczenia fury i jej dokładnego sprawdzenia. Polecam. Nigdy wcześniej nie jeździłam po Azji samochodem, ale na tej wyspie myślę, że warto. Chociaż na 1 lub 2 dni wynająć samochód, żeby po prostu więcej zobaczyć. A jest co oglądać. Od lokalnych marketów zaczynając. Jak jesteśmy w Azji, to muszą być świeże kokosy. Jak smakuje Pierwszy raz. Pysznie. Zawsze zazdrościłam Kamili. Poprzykupują więcej. Weźmiemy sobie na zapas, słuchajcie. Rewelacja. Gosia powiedziała, że ona już nie jedzie do Polski, także zostaje z fanem od kokosów. I kolejny przystanek, tym razem na rajskiej plaży. Serio, raj. Biały piasek, cieplutka woda, czysta. Jest idealnie. Wylądowałyśmy na najpiękniejszej plaży w Wietnamie. I co, Gosia? Nieludki piasek, pierwszy raz w życiu taki widzę. No nie, powiem Wam, że naprawdę jestem zachwycona. A plaż, jak wiecie, widziałam już sporo w swoim życiu. Naprawdę jest przepiękna. Przebrałyście dziewczynki w bikini. Gosia, pomachasz? Ja. Ale pan producent opowie, co będzie Gosia robić? Nie mówcie mi nawet. Będziemy robić sesję nowych kostiumów marki Roxy dla seniorów. Bullshit, ale szkoda, bo Roxy akurat dobra marka. Nie robiąc reklamy, bo nikt mi za to nie zapłacił, ale chciałam tylko powiedzieć, że będziemy na skuterze wodnym pływać. Dopóki nikt nie zapłaci, to Roxy to chujowa marka. Tak, ale będziemy pływać na skuterze wodnym. Słuchajcie, zdarzało mi się, ale zawsze z tyłu, natomiast dzisiaj będę prowadzić, a Gosia będzie pierwszy raz. Już się boi. Także musimy szybko iść, zanim się zacznie bardziej. Boję się. Moja mama Gosia na wakacjach wygląda tak. Co robisz, mamo Gosiu? Bawię się w białym piaseczku. Jakby z 5-latką jechać po prostu. Takiego piasku. Znaczy jest wybitny, tak. Jest bardzo taki mięciutki i naprawdę biały jak ściana. A teraz co będziemy robić jeszcze oprócz tego? Będziemy pływać.
Będziemy pływać na jetskich. Kamila będzie prowadzić. Mama Gosia jest przerażona, po prostu zero zaufania do dziecka, zero! Mili, zobacz, zobacz takie zdjęcie. I co, jak było, Małgorzata? Adrenalina jak nie wiem co. Wspaniale. Ale było dobrze. Musicie obejrzeć program, Dobrze dlatego było, że dobrze zobaczycie i z drona ujęcia, i z kamer, i ze wszystkiego. I naprawdę mnie się tak podobało, naprawdę, nie spodziewałam się w ogóle. Ja jej tylko obiecałam. Cudnie. No i kochani, teraz przerwa na toaletę. Tak jak Wam już wspominałam, praca na planie, w tym programie przynajmniej, jest bardzo intensywna i tak naprawdę przenosimy się z jednego miejsca na drugi w mega szybkim tempie, więc teraz miałyśmy dosłownie sekundę na opłukanie się, zmianę garderoby. No my tutaj się troszeczkę zdążyliśmy wypindrzyć i przy okazji reklama, taka mini reklama dla Was, kochani. Chcę Wam pokazać nowe produkty z firmy Made in Lab, którą polecam Wam, niejednokrotnie Wam już polecałam. To są perfumy, które zapachami przypominają znane marki, ale cena jest no nieco niższa. Bo w tej chwili taki flakon 100 ml możecie mieć za niecałe 35 zł, a wysyłkę nawet od 1 zł. Także mega się opłaca i słuchajcie, wejdźcie sobie koniecznie na stronę Made in Lab, dlatego że no są nowości, to jest jedna z nich, mam ich kilka. Natomiast już mam swoje 2 ulubione zapachy i słuchajcie, to jest jeden z nich, 174, bo Made in Lab to właśnie są numery i po tych numerach jest najłatwiej to wszystko odszukać. 174 to jest jeden z moich faworytów, a drugi to jest 176. I słuchajcie, to są perfumy, o dziwo, naprawdę jest tak piękny ten zapach. O dziwo, to są takie kwiatowo-orientalne, a ja zawsze, jak już gdzieś widzieliście, tutaj często pokazywałam, zwykle takie wodne albo cytrusowe, szczególnie latem, a te okazało się, że są takie trochę cięższe, ale nadal bardzo takie odświeżające, także bardzo polecam, naprawdę te 2 zapachy, 174 i 176 to jest mój top of the top. I jeszcze chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, bo o tym raczej tutaj nie wspominam, że Made in Lab produkuje też perfumy dla mężczyzn i powiem Wam tak, mój mężczyzna nigdy, a znamy się już lat kilka, nie używał perfum. A teraz przekonałam go trochę ceną, dlatego że on też nie lubi wydawać pieniędzy. A tutaj za takie niewielkie pieniądze możemy mieć bardzo ładny zapach i faktycznie znalazłam dla niego zapach, już Wam go pokazuję. Także dla Panów też bardzo serdecznie polecam. No i zostawiam Wam link do Made in Lab oczywiście poniżej w opisie. Zapraszam i zachęcam. A my przenosimy się w zupełnie inny klimat, także już zadzieram kiece i lecę, dlatego że chłopcy już z produkcji czekają i słuchajcie, przenosimy się do Europy. Pim pam pom, wylądowaliśmy w Europie. To znaczy właściwie nie, ale Wietnamczycy potrafią sobie stworzyć Europę i to jeszcze na wyspie, w ogóle randomowo zupełnie, proszę bardzo. Tu jest na przykład Koloseum za mną. W Wietnamie, nie jesteśmy we Włoszech i ogólnie wszystkie budynki wyglądają jak południe Włoch albo Francji. Jest to dziwne. Bardzo ładnie tu jest, ale jest to dziwne, bo my tu przyjechaliśmy z plaży, na której było może ze 30 osób i która była no taka mega naturalna i taka mega azjatycka i ten targ, gdzie sprzedawały panie ryby i mięcho i warzywa, a tu nagle jest Europa w ogóle. Jak widać, jestem w lekkim szoku i choćby dla tego uczucia właśnie polecam to miejsce zobaczyć. Ja osobiście nigdzie poza Azją nie widziałam tak rozbudowanego, wielkiego miasta, które zostało stworzone jako właściwie kopia miast na południu Europy. Mega ciekawe i mega dziwne. Gosia wsiadła w Meleksa, słuchajcie, i z Wietnamu przeniosła się Meleksem do Europy. Szybko, ekspresowo. Takie mają Meleksy w Wietnamie, nie? Że tak się klika, tak, o. Fajnie. I jesteś na innym kontynencie. Za grosze. Za grosze w dodatku. No to wsiadamy i jedziemy pozwiedzać Włochy dla odmiany. Jest tylko jedna spora różnica. W Europie taka wycieczka kosztowałaby nas pewnie 5 razy więcej.
Tutaj zaledwie kilka dolarów. Chcesz powiedzieć coś po wietnamsku? Pik ciang ciong. Nie, to chiński jest. A po wietnamsku? No ładnie przed chwilą mówiłaś. No i co, drodzy moi kochani? Grzegorz, jak Cię podoba we Włoszech? Pięknie. Ale gdzie pan jedzie z moją torebką? Bardzo czerwona, nasza bryka odjeżdża. No, Z moimi rzeczami. Nie, no dobra. Ale Wziął kasę i odjechał. Aż Ci Azjaci. Ach ty Azjaci. Zawsze można na nich liczyć. Nawet we Włoszech. Nawet we Włoszech, takich fejkowych jak tu. Ale podoba Wam się? Czy to jednak kicz? nie. To kicz, ale do oglądania. Tak, do oglądania. Jest to Warto, to nie? ciekawe. Tak, Znaczy po prostu jest to szokujące bardzo dla mnie. ale to, że jest takie rozległe, bo jakby to były 3 domki postawione, no to byśmy powiedzieli, no ale to jest zrobili Europę, nie? No ale Tak. skoro to jest naprawdę tak rozległe, całe miasteczko, no to... Na nas dziwnie patrzą, mam wrażenie, że skąd my tutaj? Bo tu są naprawdę tylko Azjaci i my. Kończymy naszą wycieczkę po południowych Włoszech w Wietnamie. I wszystko puste. Jeden tutaj jakiś czynny. Ale kolejnego dnia rano wracamy znów do tych niby Włoch, bo chcemy skorzystać z jednej z największych, dosłownie i w przenośni, atrakcji wyspy Phu Quoc. Kolejka linowa, moi drodzy. Uwaga! Najdłuższa na świecie. Jak widać, cieszy się sporym zainteresowaniem turystów, a przypominam, że jesteśmy tutaj podczas sezonu deszczowego. W wysokim sezonie proponuję zrobić sobie rezerwację z wyprzedzeniem. A my po przeciśnięciu się przez kolejkę, długą i bardzo chaotyczną, wsiadamy w końcu w nasz wagonik. I tutaj zaczyna się magia. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Co za widoki, naprawdę choćby po to warto. Zdecydowanie warto, a to dopiero początek atrakcji. Kolejką linową, najdłuższą na świecie, dojechałyśmy do parku rozrywki, który jest w ogóle na poziomie Florydy, a nie Wietnamu, więc jestem w lekkim szoku. Więcej zobaczycie w programie jak zawsze, ale Gosia już tutaj lody z mango wcina Pyszne. i będziemy kolejkami górskimi chyba jeździć też. Ale tu ładnie. O jak ładnie. Oj. Water park. To zróbmy tak, a ty wejdziesz w watercard. Watercard. Więcej o tym miejscu w programie już niebawem, a my ruszamy dalej. Krótki przystanek na farmie pieprzu. Też bardzo polecam. Bardzo ciekawa mini wycieczka. A potem jedziemy dalej szukać zachodu słońca, tym razem w nieco bardziej lokalnym klimacie. Tutaj jest nasz pan, zabierze nas. Patrz jak pan.
To jest magia, kochani. Serio. Moje klimaty. Chatki na palach, woda i zachodzące słońce. Po prostu pięknie. No i znowu za grosze. Zachód słońca na statku. To znaczy statek to jest trochę za dużo powiedziane, bo to taka łódka, ale to jest taki miły pan i nas zabiera. Teraz nie chcę pomachać. Hej! No sami przyznajcie, że pięknie tutaj. I w dodatku jesteśmy jedynymi turystami wokół. Piękny zachód słońca, a w drodze powrotnej do hotelu czekało na nas karaoke. He works for the military, that's why. Ja też śpiewałam, słuchajcie, i aż się boję, ale chyba zobaczycie to wszystko w programie. A my teraz wracamy na naszą przyhotelową plażę. Chciałabym, kochani, opowiedzieć Wam też troszkę o plusach i minusach tego miejsca, tej pięknej wyspy. No i może od tych minusów zacznę. Mianowicie największym minusem, dość oczywistym chyba, jeżeli słyszycie moją zadyszkę i widzicie mój pot, mimo odrobiny make-upu, który jednak dzisiaj nałożyłam, żeby z szacunku do Was wyglądać troszkę lepiej. Jest upał, jest niesamowity upał, jest bardzo wysoka wilgotność powietrza, mianowicie 85-90%, więc naprawdę jest mega wilgotno i jest naprawdę bardzo gorąco. Ale no, jak ktoś lubi gorąco, to myślę, że tak. No, są to tropiki po prostu typowe, więc nie ma co się tutaj spodziewać, że będzie chłodno. Jesteśmy tutaj w porze deszczowej. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest taniej, a ta pora deszczowa objawia się tak, że no może być tak, że traficie pechowo i będzie naprawdę padać. Natomiast ja dzisiaj czekałam na deszcz, bo przyszły takie ciężkie chmury, ciemne, pierwszy raz i weszłam do wody i tak czekałam, że w tej wodzie, że tak spadnie na mnie ten deszcz. Nie spadł, także przez cały mój pobyt tutaj nie spadła kropla deszczu. Raz w nocy padało, w nocy, ale w środku nocy ja spałam, tylko słyszałam uderzenia tych kropel o dach. Natomiast tak naprawdę pogoda jest wybitna, rewelacyjna, jest lampa cały dzień i naprawdę jest super gorąco, więc nie sugerujcie się tą porą deszczową. A co jest plusem tej pory deszczowej i w ogóle jakby plusem Wietnamu i tej wyspy? A no właśnie, są to ceny, dlatego że zaraz Wam pokażę mój hotel. My za ten hotel płacimy za pokój rodzinny z widokiem na ogród i basen, czyli to nie jest najtańszy pokój tutaj, bo mogło być taniej. Rodzinny to znaczy mamy 2 podwójne łóżka i mamy piękny balkon z pięknym widokiem naprawdę. Płacimy, uwaga, 120 zł, a mogłybyśmy płacić 100, ale chciałyśmy śniadanie. Więc dopłacamy jeszcze 10 zł za osobę za zarąbiste, mega turbo wielkie śniadanie, to znaczy są to i potrawy azjatyckie typu jakieś ryż, nudle i tak dalej, takie typowo azjatyckie. Jest mnóstwo owoców, pyszna kawa, herbata, soki, wyciskane, niewyciskane. Naprawdę jest bardzo dużo bardzo pysznego jedzenia. Jest też trochę takiego europejskiego jedzenia, jak ma ktoś ochotę na parówkę albo chlebek albo coś tam, to też jest taka opcja. No i przede wszystkim ten hotel jest bardzo czysty, jest przy samej plaży, dlatego że wychodzimy i po prostu jest plaża od razu po wyjściu z resortu. No i jest piękny, piękny ogród, który zaraz też Wam pokażę, dlatego że ogród jest zachwycający i dla mnie jest jednym z takich największych plusów, bo dla mnie, jeżeli ja otwieram balkon rano i widzę te palmy i te kolorowe kwiaty, to od razu żyć mi się chce, także no bardzo do polecenia miejsce. Ja teraz wróciłam tutaj drugi raz, tak jak powiedziałam, oj, pan mi tam wchodzi w plan. Wróciłam drugi raz tutaj i myślałam o tym, żeby zmienić hotel, żeby być gdzieś po drugiej stronie wyspy, żeby trochę coś więcej zobaczyć, ale powiem Wam, że tak mi się tutaj podoba, że stwierdziłam, że nie ma co kombinować. Bo po prostu po co szukać lepiej, jeżeli jest naprawdę bardzo dobrze, no i tanio.
Czy w porze słonecznej, a nie deszczowej byłoby drożej? Na pewno. Nie wiem, o ile drożej. Możecie sobie sprawdzić, bo link do tego hotelu zostawię Wam w opisie poniżej. Nasz hotelik w Wietnamie. Gosia, pomachaj. Gorąco, co? Patrzcie. Jest super i jest to naprawdę bardzo tania opcja. Bardzo tania. To znaczy w Polsce za taką kwotę nie prześpicie się nigdzie. To jestem ja. A tutaj jest naprawdę super przy samej plaży. Z takim ogrodem. Patrzcie, jak Gosia wygląda na tle tych palm. Zobacz, Wypasik. jakie kokosy rosną. Hotel hotelem, ale kochani, przecież na wakacjach wydajemy też pieniądze na inne rzeczy, prawda? Wydajemy pieniądze na jedzenie przede wszystkim i na wszelkiego rodzaju atrakcje. No i tutaj mam dla Was kolejną dobrą niespodziankę, mianowicie to, że jedzenie jest bardzo tanie i atrakcje też są bardzo tanie. To znaczy jedzenie zarówno na takich marketach właśnie lokalnych, jak i w restauracjach jest turbo tanie, naprawdę turbo tanie, bo można za 10 zł się najeść, a za 15-20 zł zjeść coś super dobrego. I są bardzo tanie owoce, to znaczy wczoraj za 20 zł kupiłyśmy wielkiego arbuza, 2 kokosy świeże, wielkie mango, wielkie awokado i jeszcze pani nam dorzuciła jakieś śliweczki. Także za 20 zł. No. Więc z tymi owocami też cały dzień się najadamy. Nie da się ich nie jeść, bo są przepyszne, naprawdę są super dobre i nieporównywalne z tymi w Europie. A jeżeli chodzi o atrakcje, to też powiem Wam, że są bardzo tanie. Więcej Wam pokażę w programie, bo nie chcę tutaj robić za dużo spoilerów, ale są bardzo tanie atrakcje, na pewno ze 4-5 razy tańsze niż w Polsce. Także, no, jeżeli chodzi o ceny na miejscu, jest naprawdę super tanio. No i teraz pojawia się pytanie, co w związku z tym z lotami, no bo przecież trzeba najpierw jakoś dolecieć, żeby korzystać z tych cen niskich. No i teraz powiem Wam tak, że macie dwie opcje. Są czartery z Polski, można złapać czasami bardzo tanio. Jak szukać czarterów, to też Wam może opowiem w programie, natomiast albo w jakimś innym odcinku, takim typowym, jak latać i tak dalej. Wiecie, ja dużo robię takich poradnikowych filmów, więc też jakiś tam na pewno za jakiś czas znów wpadnie. Sorry za pogłos z tyłu, ale ktoś tam super bawi w basenie. No a jak można inaczej dolecieć? Można dolecieć do Wietnamu, do najlepiej Ho Chi Minh albo ewentualnie do Hanoi. Normalnie lotem takim typowym i potem stamtąd dolecieć sobie na Phu Quoc. Na Phu Quoc, co jest jeszcze super opcją, nie potrzebujecie wizy do Wietnamu. Natomiast jeżeli lecicie przez Ho Chi Minh, no to ta wiza by Wam się przydała. Da się przejść co bez, jeżeli kupicie loty na jednym bilecie, ale ludzie tam na tym lotnisku są dość upierdliwi, więc obawiam się, że może być ciężko. Wiza kosztuje 100 zł. Sorry, ale jakby zastanawiałam się, czy pamiętam dobrą cenę, czy nie do jakiegoś innego kraju. Wiza kosztuje 100 zł. Według mnie warto ją kupić, żeby po prostu nie mieć problemów dodatkowych, jeżeli faktycznie lecicie przez ten Wietnam kontynentalny. Natomiast jeżeli lecicie czarterem, to powinno być wszystko super bez wizy, także nie musicie się już tym martwić. No i loty, no różnie, no ale myślę, że tak, no poniżej 2000 na pewno nic nie znajdziecie. Tylko teraz tak, jeżeli lecicie na wakacje na 2 tygodnie, czy jeszcze dłużej, to warto. Jeżeli lecicie na tydzień, no to może trzeba się zastanowić, czy to, że tutaj jest tak tanio, będzie Wam się opłacało, jeżeli zapłacicie dużo za loty. Ale jeżeli lecicie na dłuższe wakacje, to ja uważam, że da się tę wyspę, łącznie z lotami, zrobić taniej niż jadąc nad polskie morze. Na serio. Jeżeli chcecie nie oszczędzać, jeść pyszne jedzenie, kupować pamiątki, korzystać z super atrakcji, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne miejsce. A teraz atrakcja za darmo, czyli kolejny bardzo piękny zachód słońca. I zaczynamy kolejny dzień w Wietnamie. Zadzieram kiecę i lecę. Zachęcam do subskrypcji i śledzenia kanału. Dzisiaj już bez nagrywania, moi drodzy, ale zmobilizowałyśmy się, wstałyśmy wcześnie rano i idziemy. Jesteśmy w porcie i wybieramy się na wycieczkę statkiem. Mama Gosia, chce coś powiedzieć? Płyniemy, cieszę się bardzo. Będziesz snorklować?
Justa. No. Dają mamie kapok, to może wejdzie do wody, zobaczymy, ale ogólnie ja jestem mega nakręcona. Płyniemy na 2 wyspy, będziemy też łowić ryby i będziemy spacerować i ogólnie myślę, że będzie ładnie. Pogoda jest na razie ok, liczymy na to, że nic się nie zmieni. Proszę bardzo, to jest nasz statek, uwaga. Hello! Taką mamy kuchnię zachęcającą na lunch, nie Gosia? No, bardzo. Będzie smaczny. Ale statek jest spory i to jest taki statek, co pływa powoli, bo jeszcze była opcja speedboatów, ale stwierdziłam, że Gosia może lepiej na takim, co powoli. Hello! No i proszę bardzo, tak jest na górze. Wybieramy najlepsze miejscóweczki. Chyba te leżaki dla nas, Gosia, co? Tak, tak. Ogólnie po drodze już też było grubo, dlatego że przejeżdżałyśmy przez taki lokalny market, gdzie nie byliśmy. Byliśmy na kilku, ale akurat tutaj nie byliśmy, a jest przy samym porcie, jeszcze z rano, więc po prostu jest ruch jak 150. Popatrz Gosia, tu jest ta kolejka. Tam jest Teleferico, taka kolejka linowa, którą jechaliśmy z chłopakami jeszcze, jak tutaj byli z nami. Jest. No nieźle tu jest, co? Dzieje się. Wygląda fajnie. Fajne te statki też, takie rybackie. Taki kolorowy bardzo. Taki mamy klimat na statku. Luksusowo, co Gosia? Luksusowo, bardzo fajnie. Słuchajcie, 20 dolców za taką wycieczkę, 500 000 dongów, to znaczy 1 000 000 zapłaciłyśmy po prostu. No musi być luksusowo, bo zapłaciliśmy 1 000 000 za nas dwie. Tak. Za miliony pływamy na łódkach, po prostu za miliony. Słuchajcie, jestem taka brudna w ogóle. Bo mam krem na sobie słoneczny i jakiś puder. O, pan tutaj coś gada po swojemu, spoko. Ogólnie chciałam wam powiedzieć, bo mówiłam do gości po drodze, że ja w ogóle nie znoszę wycieczek. I to już chyba wiele razy powtarzałam, jak gdzieś jeżdżę, to po prostu dla mnie wycieczki są męczące, nic się nie zobaczy i wszystko jest, wiecie, pod zegarek i tak dalej. Natomiast wycieczki na łódkach to jest, jak to się nazywa? Wyjątek po polsku, tak. Wyjątek, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to ciężko zorganizować na własną rękę i bardzo drogo, a po drugie, to tak, odpadają wszystkie sklepiki z pamiątkami, no bo wycieczka na statku raczej nie zatrzyma się nigdzie, gdzie będziecie mogli kupić sobie pamiątki. Natomiast tutaj patrzyłam na wycieczki po lądzie, głównie w programie są właśnie miejsca, gdzie można wydać pieniądze. Druga rzecz, że no nie ma takich opcji, że wysiadamy, robimy zdjęcie i tak dalej, tylko są jakieś aktywności takie bardziej sportowe pod tytułem właśnie pływanie, jakieś kajaki, jakieś coś tam. Gosia lubi kajaki, nie? Tak, bardzo. Już teraz lubię. Teraz już lubi, także być może jutro będziemy na kajaku, też wam to pokażę. Zaraz mi powie, że już nie lubi. No, ale ogólnie, o jaki fajny pan tam sobie pływa, zaraz wam pokażę. Ogólnie wycieczki na statkach polecam, zresztą widzicie w moich filmach, że często to robię właśnie. Mama Gosia robi zdjęcia. Wiesz jaki jest pierwszy przystanek? No. No jaki? Na wyspie. No nie. Łapimy ryby. Łowimy ryby, no. I pani powiedziała, że tak, że jak nie złowisz ryby, to nie będzie obiadu. No to musimy się postarać. A obawiam się, że wędki nie dostaniemy, tylko pewnie taki sznureczek, wiesz, bo tutaj to tak na żyłkę chyba samo. No na pewno, powiedziała Gosia z lekkim sarkazmem w głosie. No to zobaczymy, jak wyglądają wędki w Wietnamie. A tam w tle widać Teleferico właśnie, czyli tę kolejkę liniową, którą sobie z Gosią jechałyśmy i z chłopcami. Tam daleko, 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 daleko. Oj kochani, no jest klimacik, naprawdę pięknie tutaj wokół, bardzo polecam. Będziemy łowić ryby, to jest wędka. Your hand, yeah, hold it here. Be careful. Okej. Be careful, Gosia. And Thank you. Yeah, yeah. I to już? Tak. Łowiłaś kiedykolwiek ryby? Czyli to jest twoja pierwsza wędka w życiu? Ale to wędka jest. Wietnamska wędka, dajesz. Hello, madam. Gosia pierwszy raz łowi ryby w swoim życiu, słuchajcie, takie mamy wędki. Jak złapiemy rybę, to będzie naprawdę niewiarygodne. A pani jest taka wesoła i żartobliwa, pani, która jest z nami, że powiedziała, że jak nie złapiemy ryby, to nic nie jemy dzisiaj, także Lepiej złapać. lepiej musimy złapać, ale Tak, na pewno. I jeszcze więcej? Wszystko teraz rozstawiłaś? nie wiem.
Co za piękny dzień. Lubicie pływać na łódkach i statkach? Ja bardzo, szczególnie kiedy wokół jest tak pięknie. A my powoli dopływamy do pierwszej wyspy, gdzie będziemy mieć okazję na snorkeling. Jak wiecie, to mój ukochany sport, więc już siedzę w płetwach i czekam. A pod wodą? Pięknie, jak zawsze, chociaż muszę przyznać, że rafa niestety dość mocno zniszczona. Bardzo ładna wycieczka, powiem Wam, to znaczy snorkeling, była tam kiedyś piękna rafa, teraz widać, że jest trochę taka obumarła, ludzie po niej chodzą, więc jest to bardzo przykre, bo nikt ich tutaj nie edukuje, żeby nie łazić po koralach. No, natomiast plaże są przepiękne, teraz już jesteśmy na kolejnej wyspie i tutaj będziemy jeść obiadek i chillować, a potem powoli chyba wracać, ale naprawdę no super. A ten krzyk z tyłu to jest wietnamskie dziecko, które drze się tak od godziny i rodzice sobie nie mogą z nim poradzić. Nie wiem, czy to słychać, ale szkoda go, taki malutki. I czas na drugi przystanek, tym razem z zejściem na wyspę. Jak jest, Gosia? Swojsko. Dlaczego? No każdy sobie robi co chce, tam je po cichutku, na boku. No to pracownicy sobie jedzą. My będziemy mieć jedzenie w jakimś barze tutaj, słuchajcie, na końcu świata. Ale ogólnie to plaża jest maleńka, jest bardzo ładnie wokół. Bardzo ładna woda i bardzo ładnie jest ogólnie. Naprawdę jest bardzo ładne miejsce. Natomiast tutaj tych łódek jest sporo ogólnie. Dobre, Gosia? Nie byłabym sobą, gdybym i tutaj nie zajrzała pod wodę.
Ale niestety Rafa też bez szału. Wygląda znacznie lepiej z góry niż z bliska. I powoli wracamy do hotelu, gdzie czeka na nas ostatni już niestety zachód słońca. Oj, piękny ten Phu Quoc, serdecznie Wam polecam. Ja tę wyspę pokochałam, powiem Wam, że nawet się nie spodziewałam, że aż tak mi się będzie podobało, ale podoba mi się turbo bardzo i mam nadzieję, że trochę Was namówiłam. A jeżeli nie na Phu Quoc, to w ogóle chciałabym Was namówić na to, żeby spróbować polecieć gdzieś dalej, bo ja wiem, że coraz więcej z Was lata na własną rękę i coraz więcej takich wiadomości dostaję i to są te wiadomości, które zawsze Wam powtarzam, że cieszą mnie najbardziej, dlatego że no jak ktoś mi mówi, że nigdy nie leciał sam, ale że namówiłam i skusiłam, to jest mi bardzo, bardzo miło i bardzo się cieszę, bo to o to w tym wszystkim chodzi i to po to ten kanał powstał. Ale chciałabym Was też skusić na to, żeby polecieć gdzieś dalej, dlatego że ja wiem, że to jest trochę większa obawa, trochę większy strach, trochę się boicie lotów, trochę się boicie nowej kultury, języka, czegokolwiek. Kochani, mamy translatory, mamy jakieś tam mapy offline i tak dalej. Jest mnóstwo opcji, które ułatwiają takie wyjazdy i naprawdę warto po prostu, żeby zobaczyć trochę coś innego i żeby no jakby znaleźć się w ogóle w tropikach, w raju, w zupełnie innym klimacie, spróbować nowego jedzenia. No. Ja jestem zachwycona i tę wyspę bardzo, bardzo mocno polecam, a więcej zobaczycie w moim nowym programie w telewizji już niebawem. Dziękuję Panu za krzyk tutaj w tle, są emocje, słuchajcie, żegnam się z Wami, dziękuję bardzo za dzisiaj, dziękuję stałym bywalcom, dziękuję nowym bywalcom, dziękuję kochani patronom moim, którzy mnie wspierają nie tylko mentalnie, ale też finansowo. Dziękuję, że jesteście, ściskam Was, pozdrawiam z tego pięknego ogrodu. Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę i znów lecę za 2 dni. I jeszcze kochani, bonus tego odcinka, a mianowicie no pora deszczowa w Azji. Przez 2 tygodnie tutaj byłam, nie spadła kropla deszczu, kiedyś w nocy trochę coś padało, ale ogólnie ja tego nie czułam. Natomiast wreszcie w ostatni dzień, tuż przed wylotem niemalże, spełniło się moje ostatnie marzenie. I popływałam sobie sama, jako jedyna na tej mega długiej, pięknej plaży, w takim mega silnym deszczu. Ale już wychodzi słońce, więc już po wszystkim. Raz jeszcze dziękuję za dzisiaj, dziękuję za to, że jesteście ze mną, za to, że podróżujecie, wytrzymujecie moje szaleństwa tego typu. Ściskam Was i pozdrawiam. Zachęcam do subskrypcji, zadzieram kiece i lecę.